Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o monitorach w proporcji 32:9, czyli tych potężnych bydlakach, takich dużych deskach, na przykładzie Philipsa Evni z serii 8900. Natomiast zanim zaczniemy, oczywiście, jeśli podobają Wam się moje filmy, no to zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, no po prostu pomaga mi to w rozwoju, no i w przyszłości będzie mi po prostu łatwiej też zdobywać pewnie sprzęt do testów, żeby Wam go prezentować. Natomiast wracając do tematu, tak jak widzicie, mamy tutaj przed sobą Philipsa Evnie 8900U, czyli 49-calowego byka od Philipsa. Jeśli chodzi o cyfry, myślę, że nie ma sensu, żebym wam tutaj gdzieś głowę nimi zawracał. Każdy sobie to może przeczytać w dowolnej broszurze reklamowej, czy na stronie producenta. Monitor 240 Hz, no i w rozdzielczości 1440p, czyli 5260 na 1440 linii. Natomiast nie jest to monitor dla każdego i myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsza tutaj kwestia, którą musimy omówić w filmie, no bo nawet nie wspominam tutaj o cenie, no bo cena tych monitorów, no to w okolicach 5000 zł. Jeśli się, ja kupiłem go osobiście na promocji, zapłaciłem za niego 4200, to była mega promocja, normalnie gdzieś tam kosztował około 5400 zł. No wiadomo, że omawiamy tutaj Philipsa, gdzieś tam za Samsunga trzeba dać troszeczkę może więcej, jakiegoś MSI-a czy innego producenta model można znaleźć troszkę taniej. Natomiast to nie cena, myślę, tutaj jest istotna, a takie praktyczne wykorzystanie, praktyczne podejście do tego monitora, które ja chciałbym Wam pokazać. I proporcja 32:9, jak wspomniałem, nie jest to monitor dla każdego. Dlaczego? Jeśli ktoś planuje tylko i wyłącznie grać na tym monitorze, no to żeby wyświetlać gry w pełnej rozdzielczości, tutaj trzeba mieć naprawdę potężny sprzęt, potężny komputer, no bo tak naprawdę nie jest to już rozdzielczość 2K, tylko można powiedzieć, że 3K, no bo wyświetlamy tak naprawdę obraz dwa razy szerszy niż standardowe 2K, czyli 2500 na 1440, no to mamy ponad 5000 tych pikseli na 1440, czyli dwa razy więcej obrazu do wyrenderowania. Też ten obraz potrafi być w wielu grach na gdzieś tam krawędziach też zniekształcony, to już zależnie od tego, jak gra jest przystosowana do takiej rozdzielczości. Natomiast z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w wszelkich wyścigach samochodowych, czy to jakieś Formuła 1, tam, czy jakiś sim racing, czy nawet zwykły Need for Speed, imersja, jaką dostarcza taka proporcja, jest niesamowita i to jest totalnie inne odczucie niż jak gramy na zwykłym monitorze w proporcji 16:9. Natomiast jeśli gramy w inne gry, no to większość gier raczej nie do końca jest dostosowana do takiej rozdzielczości i bardziej nam to będzie przeszkadzać niż pomagać. Natomiast jeśli ktoś zakłada, że będzie grał na przykład na połówce ekranu czy na 2/3, a na pozostałej części będzie miał jakąś przeglądarkę YouTube'a czy coś tam, no to musi się mierzyć z tym, że będzie miał na dole pasek start, na górze będzie ten pasek z tym tytułowy okienka. Akurat pasek tytułowy da się obejść, nie w każdej aplikacji, ale w większości aplikacji da się to obejść. Nawet jak sobie zobaczycie, tutaj mam Path of Exile odpalone właśnie na części ekranu, nie na całym, i mam ten górny pasek po prostu schowany. Natomiast to już też wymaga kombinacji i po prostu ja mam do tego skrypt w AutoHotkeyu, który odpowiednim skrótem klawiszowym, jak widzicie, mogę sobie ten pasek tytułowy ukryć lub pokazać. No i też tak działa to w innych aplikacjach. Czy to akurat w DaVinci widzę, że nie, no ale gdzieś tam w wielu innych aplikacjach również działa to w ten sam sposób. No natomiast trzeba się z tym, jak po prostu jeśli ktoś chce grać na takim niepełnym ekranie, no to będzie się musiał z tym
niejako liczyć. Oczywiście można tego monitora używać jako dwóch standardowych monitorów. Jak sobie go podepniemy, powiedzmy, możemy go podpiąć do jednego komputera dwoma kablami HDMI lub HDMI i DisplayPortem. No i w tym wypadku będzie nam on działał po prostu jako dwa ekrany przydzielone na środku. Nie ma z tym problemu. Wtedy działa to dosłownie tak, jakbyśmy mieli dwa monitory. Z tym, że wtedy odświeżanie spada do 120 Hz, a nie 240, więc też trzeba mieć to na uwadze. I realizowane jest to za pomocą Picture by Picture. Tak samo możemy podpiąć dwa urządzenia do tego monitora i też za pomocą funkcji Picture by Picture. Na połówce będziemy mieć obraz z jednego urządzenia, na drugiej połówce będziemy mieć obraz z drugiego urządzenia. To działa naprawdę spoko i jest ok. No natomiast jeśli ktoś chce korzystać w ten sposób z tego monitora, to trochę się to mija z celem, no bo za cenę tego monitora to w zasadzie możemy kupić 3 monitory 16:9 o podobnej specyfikacji, więc będziemy mieli tej przestrzeni roboczej jeszcze więcej. I to nawet większe monitory, no bo tutaj mamy tak jakby 2x24 cale, no a w tych pieniądzach możemy kupić w okolicach pewnie 1000 zł, możemy kupić tam 120-140 Hz 2K monitor 28-calowy raczej bez większego problemu na dzień dzisiejszy. Czyli za te pieniądze możemy kupić niemal w zasadzie 4 takie monitory, więc będziemy mieli dużo więcej przestrzeni roboczej. Także jeśli ktoś w ten sposób rozumuje, no to raczej nie ma to większego sensu. Lepiej kupić zwykłe monitory. No tutaj zyskujemy tyle, że nie mamy tej linii przydzielającej środek. Jeśli ktoś chce używać tego do pracy, zwłaszcza do tworzenia kontentu, jak widzicie, nawet ja tutaj, jak mam odpalone DaVinci Resolve'a, no to ten timeline jest mega długi i to mega ułatwia i uprzyjemnia pracę z tego typu edytorami. Tutaj jest mega. Jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, programowanie i tak dalej, też możemy go podzielić sobie na przykład na 3 ekrany i będzie to mega wygodne. Jak sobie zobaczycie, ja tutaj przytrzymując Shift mogę sobie dostosować, czy to w takim rozmiarze, czy w mniejszym, czy w większym. To jest realizowane za pomocą sterowników. Jak mamy w sterownikach mamy edytor, który pozwala nam sobie dostosować tak, jak tylko nam się żywnie podoba, podzielić ten ekran na 2, 3, 4, 8, 10 części. No i wtedy przytrzymując Shift po prostu i przeciągając okienko, to okienko nam się dostosuje rozmiarowo do danej przestrzeni. Nawet da się tutaj skrótami klawiszowymi, jak widzicie, ja sobie przełączam te tryby i jak widzicie, teraz mam podzielone na 3, gdzieś tam mam podzielone na pół. Nie, jak widzicie. Także to działa mega dobrze i naprawdę fajnie. Jedyny minus jest taki, że przy pierwszym uruchomieniu, jakby po uruchomieniu Windowsa, musimy otworzyć ten sterownik i kliknąć w ten tutaj w Smart Desktop, żeby on się uruchomił. Nie wiem dlaczego próbowałem, nie byłem w stanie skonfigurować tego tak, żeby działał mi od razu po odpaleniu Windowsa. Nie wiem z czym to jest związane, no natomiast miałem z tym problem, żeby to zadziałało i po prostu za każdym razem po odpaleniu Windowsa muszę sobie ten sterownik odpalić, żeby mi to podzielenie ekranu działało. Natomiast jeśli chodzi o funkcje, które są totalnie dla mnie wspaniałe, ja pracuję służbowo na laptopie, prywatnie używam PC-ta i oczywiście no nie chcemy za każdym razem przepinać myszki, klawiatury i tak dalej. Ten monitor ma w sobie stację dokującą z ładowaniem 90 W, więc spokojnie większość laptopów jest w stanie zasilić. I w tym momencie, jeśli podepniemy pod ten monitor laptopa za pomocą USB-C, no to wtedy obraz z laptopa idzie nam przez USB-C, dodatkowo idzie nam przez to USB-C ładowanie tego laptopa. Do tego wpina nam wszystkie sloty USB, które są w monitorze. Ja mam wpięte w monitor mikrofon,
klawiaturę, myszkę i jeszcze kabel, do którego mogę sobie podłączyć telefon. I w momencie, kiedy wpinam laptopa, no to wszystko przepina mi się do laptopa. Natomiast to też nie jest takie oczywiste, no bo w tym samym czasie mam wpięty DisplayPortem komputer. No i oprócz DisplayPorta mam wpięty też kabel USB z komputera do monitora, który i działa to w ten sposób, że jeśli przełączymy w tym momencie źródło na USB-C, wszystkie urządzenia wpięte w monitor przełączają się na urządzenie, które jest spięte pod USB-C. Czyli mamy wtedy obraz z laptopa i wszystkie, klawiatura, myszka, mikrofon, tak dalej, wszystko działa mi z laptopem. Kiedy wybiorę jako źródło obrazu DisplayPort lub HDMI, no to wszystkie te urządzenia automatycznie przepinają się do PC-ta, czyli tam, gdzie mam wpięte zwykłe USB. Jest to dla mnie mega opcja. Nie potrzeba dodatkowych hubów USB, nie trzeba przepinać tych urządzeń i tak dalej. Zmieniamy źródło obrazu, automatycznie mamy przepięte wszystkie urządzenia do tego urządzenia, z którego obecnie wyświetlamy obraz. No niestety nie działa to tak dobrze jak w momencie, kiedy używamy dwóch urządzeń naraz, czyli mamy przedzielony ekran i na jednym mamy obraz z PC-ta, na połówce mamy obraz z PC-ta, na połówce z laptopa, no to wtedy niestety nie działa to tak, że jak wyjedziemy myszką poza krawędź środkową ekranu, to przyłączają nam się urządzenia. Wtedy po prostu w ustawieniach możemy wybrać priorytet, które urządzenie ma być jako główne, no i to urządzenie jakby dostaje priorytet wtedy na te urządzenia USB. Natomiast jeśli chodzi o korzystanie właśnie z monitora jako stacji dokującej, to jest mega świetne rozwiązanie. Tak jak mówię, ja używam monitora jako stacji i mam wpięty monitor, myszkę, klawiaturę, myszkę, mikrofon, telefon i tak dalej i działa to bez najmniejszego problemu. Działa to bardzo szybko, przepina się bardzo szybko, płynnie. Jeśli chodzi o to, dla mnie to jest wspaniała funkcja. Więc jeśli ktoś ma podobną specyfikę pracy czy tam użytkowania, że gdzieś tam prywatnie używa sobie PC-ta, służbowo pracuje z domu na laptopie, no to nie potrzebuje dodatkowej stacji dokującej, może jako stacji dokującej korzystać z właśnie tego monitora, co jest mega, mega wygodne. I tutaj naprawdę to jest dla mnie mega uznanie, że to w ten sposób działa i ktoś to tak wymyślił, bo rozwiązuje to mi wiele problemów. Wcześniej musiałem mieć jakieś tam przełączniki, huby i tak dalej, żeby sobie przełączać to między urządzeniami i nawet moja myszka, mimo że jest bezprzewodowa, no to ja mam wpięty odbiornik od myszki w monitor. No i w momencie, jak przełączam źródło obrazu, to przepina mi się ta myszka do odpowiedniego urządzenia. Nie muszę już nic zmieniać w myszce. Natomiast i praktycznie wszystkie te ustawienia, o których też wspomniałem, jak widzicie tutaj, możecie sobie zmieniać w menu, tak samo jak możecie to robić za pomocą pilota, który jest w zestawie. Wszystkie ustawienia macie wtedy pod pilotem, natomiast tak samo wszystkie te ustawienia możecie edytować za pomocą tego narzędzia, które dostarcza Philips. Też działa to naprawdę w porządku, bez większych problemów, więc tutaj też mogę polecić. Natomiast jeśli ktoś chciałby kupić ten monitor ze względu na podświetlenie ambient, bo jak widzicie tam te kolorki, które cały czas migają za tym monitorem, to jest podświetlenie ambient, z którego Philips jest znany. Gdzieś tam przede wszystkim w telewizorach myślę, że każdy kojarzy, że telewizory Philipsa mają tego Ambilighta. No natomiast nie jestem w stanie nikomu polecić, żeby kupić ten monitor właśnie ze względu na to podświetlenie, no bo ono jest słabe. Niestety no nie działa ono tak dobrze, jak to działa w telewizorach Philipsa, gdzie faktycznie mamy takie poczucie rozszerzenia imersji, rozszerzenia tego obrazu. W tym monitorze to nie działa, to te diody są ułożone za głęboko, działa to zbyt wolno
No bo owszem, ma funkcję gdzieś tam wyświetlania tego, co widzimy na ekranie. No natomiast jakby działa tu po prostu zbyt wolno, żeby miało to jakiś większy sens tak naprawdę, jak widzicie, dopiero po chwili się dostosowało. Tak samo możemy ustawić, żeby to działało na podstawie dźwięku odtwarzanego w systemie, ale też jakoś to szału nie robi. Ja osobiście korzystam z tego w trybie statycznym. Gdzieś tam mam dostosowane po prostu to kolor podświetlenia do oświetlenia pokoju. I po prostu sprawia to jakby dla mnie, że mniej po prostu męczy mi się wzrok, no bo jak gdzieś tam w nocy korzystam z komputera, to nie muszę mieć odpalonego światła w całym pokoju, a już nie mamy tego efektu, że patrzymy i jedynym źródłem światła jest tylko ekran monitora, tylko mamy jednak tego ambienta za monitorem, który gdzieś tam jest dodatkowym źródłem światła i to faktycznie sprawia, że mniej się ten wzrok męczy. Natomiast jeśli ktoś chciałby kupić ten monitor, tak jak mówię, ze względu na to podświetlenie, żeby korzystać z niego tak jak to działa w telewizorach Philipsa, no to po prostu nie polecam, bo to podświetlenie jest dużo gorsze niż to, które Philips montuje do telewizorów. Także jeśli o to chodzi, to nie bardzo. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o takie najciekawsze funkcje, które gdzieś tam warto według mnie było tutaj o nich wspomnieć, to jest tak naprawdę wszystko. Ten monitor możemy, tak mówię, korzystać z niego jako z dwóch monitorów, możemy dzielić dowolnie przestrzeń roboczą, możemy wyświetlać obraz z dwóch urządzeń jednocześnie. Teoretycznie jest tu też picture in picture, czyli gdzieś tam obraz drugiego urządzenia możemy mieć w narożniku, gdzieś tam, w narożniku, czy na środku gdzieś tam ekranu, w takim małym jakby okienku. Nie widzę dlatego jakiegoś większego zastosowania na dzień dzisiejszy, chyba że ktoś potrzebuje mieć, nie wiem, podgląd na jakiś monitoring, czy nie wiem, po prostu coś tam mu się przetwarza na drugim komputerze i chce mieć na to gdzieś tam podgląd w międzyczasie, no to ok, natomiast dla mnie to tak trochę mija się z celem, no bo picture by picture to ok, możemy faktycznie obraz z dwóch urządzeń jednocześnie, czy choćby nawet w jakichś tam przypadkach, kiedy potrzebujemy mieć fizycznie jakby dwóch monitorów, nie jednego, choćby przy jakiejś grze konkretnej, gdzie po prostu gra źle obsługuje takie rozdzielczości, czy nie chcemy mieć paska starta, chcemy grać tylko w 16:9, no to wtedy picture by picture działa naprawdę w porządku, wtedy korzystamy z monitora jak z dwóch monitorów 120 Hz, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest to też matryca OLED, kolory, cudo, czas reakcji, cudo. Jeśli chodzi, tak naprawdę, jeśli ktoś gra w jakieś symulatory, jakieś gry wyścigowe, no to naprawdę imersja i takie odczucie w trakcie gry jest totalnie inne niż na tradycyjnym monitorze. Do wszystkich ściganek mogę to jak najbardziej polecić. No tylko tak jak wspominałem na początku tego filmu, trzeba też mieć odpowiedni komputer, żeby po prostu wyświetlać obraz w takiej rozdzielczości, no bo jeśli mamy słaby sprzęt, to po prostu będziemy mieli spadnie nam płynność w grze jeszcze bardziej, FPS-u będzie jeszcze mniej, także trzeba to też mieć na uwadze. Jeśli o mnie chodzi, ja w trakcie zakupu byłem pełen obaw, czy to jakby ten monitor spełni moje oczekiwania, czy będzie mi się na nim wygodnie pracować, wygodnie grać, wygodnie montować filmy i tak dalej. Mam go od 3 miesięcy około i jestem mega zadowolony. Naprawdę wzrok męczy się dużo też mniej niż na tych monitorach, które miałem wcześniej, mimo że to też nie były tanie monitory. Natomiast jeśli chodzi o przestrzeń barw, kolory i tak dalej, no wszystko mega i jeśli chodzi o wygodę w pracy też jest mega. Też ja osobiście no nie gram w strzelanki i tego typu gry, więc mi czy pasek start na dole i tak dalej nie przeszkadza i tak zazwyczaj kiedy gram, to gram właśnie tak jak w tym momencie widzicie w proporcji, że 2/3 ekranu mniej więcej mam przeznaczone na okno gry, natomiast na pozostałej części ekranu przeważnie mam odpalony jakiś mecz YouTube'a czy coś tam innego mi leci w tle. I w takich warunkach dla mnie to się sprawdza mega. Przy montowaniu wideo, tak jak mówiłem, no jest to po prostu mega, jak widzicie w DaVinci
mam ten timeline tak długi, że montowanie jest po prostu dużo wygodniejsze. Przy programowaniu też dużo więcej jakby okien i tak dalej możecie sobie otworzyć na jednym ekranie. Tak naprawdę 4 okna, 4 dokumenty mieszczą Wam się spokojnie na jednym ekranie, jeśli tego potrzebujecie. Żeby wygodnie korzystać z przeglądarki, to tak mniej więcej 1/3 tego ekranu jest wystarczająca. Więc pod takim kątem naprawdę spoko. No i tak uważam, że po prostu jeśli ktoś kupuje tego typu monitor, czyli te 32:9, to musi być świadom po prostu jego wad i zalet. Jakby, no bo dla takiego zwyczajnego użytkownika, czy dla takiego typowego gracza, myślę, że nie będzie to najlepszy wybór. Dla osób, które pracują na komputerze, dla osób, które tworzą treści, montują wideo, przerabiają jakieś zdjęcia i tak dalej, myślę, że będzie to świetny wybór. Nie mówię tu już nawet o Philipsie, natomiast bardziej o samej proporcji. Jeśli miałbym kupić tego typu monitor w rozdzielczości Full HD, to na pewno bym się nie zdecydował, bo mija się to z celem. Po prostu jakby w tym momencie ustawienia na takim monitorze rozdzielczości Full HD, czyli 1080p, jest on za niski w stosunku do szerokości i raczej praca na nim jest niewygodna. W 2K czy tam 1440p już jest naprawdę ok. Myślę, że gdyby to był monitor 4K, a są już dostępne Samsungi 4K, chyba 56-calowe, jak się nie mylę, czy tam już mamy 2x28 cali. Myślę, że to byłby taki sweet spot i naprawdę mega opcja. Natomiast cena takiego monitora jest w tej zabójcza, bo w tej chwili to zaczyna się chyba od 8 czy 9 tysięcy złotych. Także no to już jest naprawdę monitor nie dla każdego. No te monitory tego w okolicach 4 do 6 tysięcy mniej więcej oscylują. Te 1440p, więc są bardziej przystępne. Jeśli chodzi o 240 Hz, też nie każdy potrzebuje, nie każdy ma sprzęt, żeby te 240 klatek wyświetlić. OLED zazwyczaj po prostu 240 Hz nie ma problemu, żeby wyświetlił, dlatego większość tych monitorów te 240 Hz ma. Natomiast według mnie przy tej rozdzielczości 120 Hz to jest wystarczająco, no bo nawet przy moim mocnym, nowym komputerze, no to w zasadzie to w F1 dopiero przy odpalonym frame generatorze mam 260 klatek. W Need for Speedzie też mam, no w Need for Speedzie mam więcej, ale bez frame generatora to nawet w F1 nie mam tych 240, więc mija się to trochę z celem dopłacanie. Natomiast cała ta reszta opcji, o której wspomniałem, no to jeśli chodzi o gry wyścigowe, jeśli chodzi o pracę, naprawdę mega polecam. Jeśli chodzi o granie, nie wiem, jakieś strategie, strzelanki, tego typu rzeczy, no to raczej się ten monitor nie sprawdzi. No i też myślę, że jest to monitor dla osoby, która poradzi sobie z konfiguracją, ewentualnie stworzeniem jakiegoś prostego skryptu, żeby właśnie chować te paski tytułowe na górze, żeby sobie jak najbardziej tą przestrzeń roboczą rozszerzyć. Ja sobie to w ten sposób skonfigurowałem i mi się pracuje na nim wygodnie, natomiast jestem świadom, że nie każdemu ten monitor tego typu monitor bym polecił, bo myślę, większości użytkowników byłby on nawet niewygodny. Także myślę, że to jest takie najlepsze podsumowanie całego tego filmu. Oczywiście, jeśli film Wam się podobał, no to też zostawcie łapy w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, no bo dzięki temu kanał się rozwija, zasięgi rosną, no i w przyszłości też moje możliwości myślę, że będą dzięki temu większe, żeby coraz ciekawsze gadżety i sprzęty Wam być w stanie prezentować i właśnie w mój standardowo subiektywny sposób omawiać. A na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!